Fajna guma, zrobię z tego uszczelkę. A tu nic, zero, zima. Strasznie błyskało, strasznie wiało. Jedziemy na rynek. Niestety spóźniliśmy się. Kasztanki się robią. Żona mi odleciała z córką. Słońce świeci w oczy. Krótki rękawek już mamy. Mega, ale to mega o to wszystko dba. Dlatego korzystamy z takiej... Moi drodzy, witam was w odcinku pod tytułem Próbuję coś naprawić. Bob budowniczy. Tak, Surciu? Tak. Dobra. Zepsuł mi się wlew paliwa Tak. do butli, którą mamy do ogrzewania. Aha. Słyszycie ją? Nie. Nie. Mianowicie wygląda to tak, że oryginalna końcówka w tej butli tutaj jest taka, Tak. a ja muszę dawać taką przejściówkę, żeby była na Europę. I ona tu jest fajnie wkręcana, ale problem wygląda w tym, że nie ma tu żadnej uszczelki. Ja miałem tu dorobioną uszczelkę. Kuzyn dorobił mi taką uszczelkę. To był taki plastik wytoczony na tokarce. Tak. I jak ja to dokręciłem bardzo mocno, to nie powiem, bo uszczelniało. Na jednym z CPN-ów jak podjechałem, to pan założył, zaczął lekko syczeć, bo to tam coś tak delikatnie coś zaczęło syczeć. Złapał to, pociągnął. I od tej pory już tak syczało, że nie chcieli mi tego nigdzie zatankować. I teraz próbujemy dorobić do tego uszczelkę jakąś. Próbuję dorobić uszczelkę, słuchajcie. Z drabiny, którą mam, to były takie gumy. Jedna z tych gum się urwała. Ona mi po prostu tutaj pękła. Ja ją odłożyłem z boku, miałem ją przykręcać, ale tak zacząłem dotykać tej gumy. Mówię, ty, fajna guma, zrobię z tego uszczelkę. I teraz z tego muszę to urwać całkiem, zaraz to tu rozetnę, urwę ją i z jednego kawałeczka zrobiłem już sobie uszczelkę, a teraz będziemy robić drugą. Jedną uszczelkę mam dorobioną taką. Powycinałem z tej gumy. I teraz spróbuję drugą taką dorobić, żeby były dwie grube. Zostało mi takiej magicznej substancji. Zesło mi się, ale spróbuję tutaj jakoś ją wycisnąć. Spróbujemy tego użyć jako uszczelnienia dodatkowo, czyli dwie uszczelki plus to. Dokręcę to tutaj dość mocno i po prostu 2-3 dni jak to będzie stać, to myślę, że wyschnie na tyle, że nie będzie już nic syczeć. Próbujemy robić drugą. Tak. Tato. Dlaczego chcę dać 2 razy uszczelkę gumową? Dlatego, że wcześniej oprócz tego, że miałem tą plastikową, to też była gumowa podłożona pod spód. I były dwie. I te nowe uszczelki też dam dwie, bo po prostu nie jestem pewien, czy po dokręceniu do samego końca to by, gdybym dał jedną tylko taką uszczelkę, to czy bym na pewno dobrze docisło. Dlatego dorabiamy drugą. Z tej końcówki, którą wyciągnąć z drabiny. Domek. Budowałam mój aparat. No i pięknie go zbudowałaś. Dziękuję, tato. Mamy dwie uszczelki. Teraz spróbujemy to wszystko jakimś cudem wycisnąć jeszcze coś z tej puszki. Posmarować ładnie, wciśniemy uszczelki dwie, dokręcimy to i myślę, że będzie wszystko szczelne. A bynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, coś z niego będę jeszcze mógł użyć. Pierwszą uszczelkę wkładamy tu. Dobra, jedna uszczelka siadła ładnie. Dobra. Słuchajcie, silikon wypłynął aż od tyłu, ten Renzisol, czyli tutaj aż wypłynął całe dookoła. Bardzo ładnie ta uszczelka, wydaje mi się, że siadła, ja to dość mocno dokręciłem. Mam nadzieję, że będzie teraz działać i że nie będzie już żadnego problemu z syczeniem. Zajedziemy na CPN, zobaczymy jak będziemy tankować, czy będzie wszystko dobrze. Także wykorzystałem gumę użytą z drabiny, z podstawki do drabiny. To by było na tyle tych napraw. Siemanko moi drodzy, opowiem wam co się tutaj teraz stało. Wstaję dzisiaj rano, mówię włączę agregat, żeby troszeczkę doładować akumulator ten, który jest do mieszkania, czyli ten duży centralny AGM, który mamy 180 A. A
później mówię, odpalę sobie jeszcze auto, żeby ten pod maską, bo alternator bardzo szybko ładuje. Odpalę jeszcze auto, zobaczę, czy jest wszystko dobrze. A tu nic, zero, zima. Rozładował nam się akumulator. Najpierw kamper ratował BM-kę, a teraz BM-ka ratuje kampera. Ot takie coś. Nie wiem, o co chodzi, bo rozłączyłem akumulator, żebyśmy nie mieli prądu z dwóch akumulatorów, czyli z akumulatora, który jest w kamperze, mamy dwa akumulatory, ten, który jest pod maską i ten, który zasila mieszkanie. Ja odłączam guzikiem ten, który jest pod maską, ale nie wiem jakim cudem i tak brakuje w nim dzisiaj prądu. Wczoraj jeszcze był, a dzisiaj stoimy tutaj tydzień w jednym miejscu, a dzisiaj już tego prądu nie ma w tym akumulatorze. Myślałem, że ten guzik, który tam jest, którym się odłącza te akumulatory, żeby nie były razem spięte, że da się to zrobić. I co będę robił? Naładuję teraz ten akumulator, który mamy w kamperze pod maską do oporu, odpalę auto na 2-3 godziny i wtedy go na pewno dobiję bardzo mocno i po prostu wezmę klucza i go odkręcę. Na moment, na ten czas, kiedy my tutaj stoimy, a muszę sobie kupić taką klemę odłączającą. Wiem, że coś takiego jest, to jest taka klema, którą po prostu przekręcacie, nie ma prądu. Jak to się nazywa? Hebel. I takie coś sobie muszę kupić. W nocy, nie w nocy, o godzinie 4:30 rano strasznie błyskało, strasznie wiało, kamper cały się ruszał. Zastanawiałem się, czy anteny od internetu, od Starlinka nam nie zrzuci z dachu, ale nie zrzuciło. I teraz zobaczcie, ja wam pokażę, jak my stoimy, bo my stoimy naprawdę osłonięci i ludzie, którzy tutaj stoją 4. zimę, 5. zimę, mówią, że właśnie stają po to niedaleko drzew, żeby się zabezpieczyć przed wichurami. Patrzcie, my stoimy tak, czyli jesteśmy tutaj cali osłonięci od wiatru, a teraz zobaczcie, wyobraźcie sobie, jak ktoś stoi na środku tej plaży, jak tu wieje, jakie musi być uczucie. Więc ja jestem bardzo szczęśliwy, że stoimy tu, gdzie stoimy i słońce, gdybym stał w tym miejscu, to miałbym już od godziny, jak jest ładna pogoda, od 9 rano. A przez to, że te drzewa mnie tu zasłaniają, to mam słońce dopiero od 11. To teraz odpalę ładnie kampera i zostawiamy go, niech się ładuje. Dobry. Witamy się z wami z auta, bo jedziemy na rynek. Jest tutaj taki mały ryneczek niedaleko nas. Zawsze co niedzielę w takiej małej miejscowości ludzie się rozkładają na ulicy ze straganami. W każdym razie, co jest fajnego na tym rynku, to piecze się świniaka i ten świniak jest pieczony przez bardzo długi okres czasu, przez co ta skóra na nim jest taka chrupka jak chipsy prawie. Dla kogoś, kto je mięso, jest pyszny. Nam bardzo smakuje. Chodzimy do jednej restauracji, do jednego pana, który bardzo dobrze mówi po angielsku. Mnóstwo lokalców tam chodzi. Ogólnie cały ten ryneczek to jest miejsce typowo lokalne. Tak, nie wiem, czy słyszycie, co Dawid mówi, ale ogólnie cały ten ryneczek jest raczej taki lokalny, to nie jest takie, wiecie, po turystów, bo to nie jest przy wybrzeżu, trzeba kawałek odjechać. Także jedziemy, trochę wam może pokażę, jak nie zapomnę. Od 3 tygodni biorę kamerę na ten rynek i zapominam, więc pokażemy wam trochę tego rynku. Dojechaliśmy. Idziemy teraz na ryneczek. Wam coś pokażemy. Na wyprawę krok. No dobra, pojedliśmy. Niestety spóźniliśmy się i świniaka nie było. Dostaliśmy inne mięsko, też Nagramy bardzo za tydzień. dobre. Ale za tydzień tutaj znowu będziemy i za tydzień przyjdziemy wcześniej, więc świniaka nagramy. Ale my ogólnie lubimy bardzo tą taką knajpkę. Ale każdemu, kto będzie w Grecji, to bardzo polecam jego świniaka. Albo są na rynkach. Często restauracje w soboty też wystawiają takie naczynia, takie gabloty, w których właśnie jest ten świniak. Siemanko. Kupiłam kasztany.
Tak wyglądają jadalne kasztany. Chciałabym je upiec i się piecze na ogniu. Na ogniu, na grillu, w piekarniku można. No i wam pokażę. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. A w międzyczasie zobaczcie, jakie to są ładne zachody słońca. Po prostu przepiękne. Woda przez tego kampera, co tutaj stoi, wy go nie widzicie. Nie widać morza, ale zachód słońca jest przepiękny. A tam się pali ognisko, w którym będziemy piec kasztany. W przepisie było, że kasztany, które są dobre, topią się. I że te, które będą pływać, żeby ich nie robić, bo znaczy są stare. Dobra, to te umyjemy, bo też było, żeby je umyć. Dobra, nie będę robić wszystkich, bo nie wiem, czy mi będą smakować. W przepisie było, żeby je dobrze osuszyć i ponacinać. Nacina się po to, żeby nie strzelały. Wiecie co, ja to pierwszy raz robię, więc nie wiem, czy będzie dobrze, ale robimy. O. Dobra, na próbę robię tyle. Tak mniej więcej nacięłam kasztany. No i tak przygotowane kasztany wrzucę na tackę, na ogień i spróbujemy je upiec. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kasztanki się robią. Dobra. Tak wygląda mniej więcej ten Hej, ciocia. kasztan w środku. Smakuje jak ziemniak. Jeszcze. Ziemniako orzech. Ziemniako orzech, no. Brawo, to jest Ciocia. Konsystencja jest ziemniaka. Ale ty mam? Dobry, słodkawy. Ziemniako orzech. Niebo. I feel so good when you make my day. I feel so high when I'm flying away. You can't stop me 'cause I'm playing the game. Just gotta be free, so let's do it again. Yeah, 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 yeah. I gotta be free. I gotta be free. I gotta be free. I gotta be free. It feels so good. I gotta be free. Jakby ktoś pytał, żona mi odleciała z córką. Halo, halo, jesteś tam? Zasubskrybowałeś już kanał Dawida, Zosi i Oli? Jeśli nie, to zrób to w tej chwili. Dzień dobry z auta. Jedziemy dzisiaj do Kalamaty. To jest miejscowość położona jakieś 60 km od LA. I jedziemy tam robić pranie. Nazbierało nam już dużo prania. Zabieramy was ze sobą. Pewnie was te prania średnio interesują, bo często pokazujemy pranie, ale wam pokażemy. Nasze życie jest na tyle nudne, że nic więcej się nie dzieje. Oprócz prania, opalania, rania, opalania. Czasem deszcz pada. I naprawiania. Na razie się nic nie psuje. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tam jest masa śniegu. I co tak dużo śniegu. Naprawdę dużo śniegu. A tu jest teraz 19 stopni w cieniu. A w cieniu mamy 19 stopni. Kurczę, powiem wam, że ja jeszcze takich znaków nie widziałem. Uwaga, nie sikać na kubki z piachem.
Ja takiego znaku nie znam. U nas w Polsce chyba takiego nie ma. Straż. Idziemy na pizzę, mamy trochę czasu, aż się rzeczy wysuszą, ale powiem wam, że jest tak ciepło. Słońce świeci w oczy, krótki rękawek już mamy, bo się nie da w bluzie. Mega, po prostu mega. Taka pogoda, wiecie co, jak w maju, że wiecie, te noce są chłodne, ale w ciągu dnia, no mega ciepło. Pizzeria była zamknięta, więc przyszliśmy na świniaczka. Standardowo, co niedzielę prawie jemy świniaczka. Ta skórka jest najlepsza. Normalnie jakbyście jedli chipsa. Podanie zrobione, pojechaliśmy nawet na myjnię, umyć auto z zewnątrz. Nic żeśmy z tego nie nagrali, ale 8 euro zapłaciliśmy za mycie z zewnątrz, ładnie umyte. Ale taka będzie myjnia automatyczna, nie? Nie, półautomatyczna, bo dość mocno umył auto Kercherem, a tylko na sam koniec puścił szczotki, jak już pozbył się całego piachu z auta, domył felgi i tak dalej. Czyli się opłacało. 8 euro nie jest źle. Pranie zrobione, wysuszone, bardzo fajna pralnia. Tutaj wam gdzieś wkleję współrzędne tej pralni i też zostawię wam współrzędne w opisie filmu. Czysta, dosusza pranie. Szukaliśmy właściciela, z którym Ola bardzo dużo porozmawiała i po prostu pozytywny w gościu dba o to, żeby te pralki chodziły tak, jak powinny chodzić i żeby tam było czysto. Normalnie bierze chusteczki i uszczelki wyciera w środku w pralkach, odkurzacz, odkurza je w środku. Naprawdę mega, ale to mega o to wszystko dba, żeby to wszystko działało po prostu dobrze i nawet puszcza pralki na sucho, bez żadnego prania, z aktywnym tlenem, żeby to wszystko było zadbane. Jakbyście chcieli się o coś zapytać, to ten pan jest często, mówi po angielsku. Można się go podpytać, co zwiedzić, gdzie jechać. W ogóle pan zna wielu Polaków. Ma u nas bardzo dobrą opinię. Tylko mówi, że jak nie walną rano 4-5 piw ci jego znajomi, a jest hydraulikiem, no to niestety słabo pracują, słabo. Ręce im się trzęsą i tak dalej. Ale nawet jak walną te 4-5 piw z rana, to i tak lepiej pracują niż Grecy. No, ale ogólnie ma dobrą opinię o Polakach. Jedziemy teraz już do kamperka, rozkładać pranko. Jesteśmy prawie na bieżąco z materiałem, bo nie mam nic w zapasie. Więc teraz przygotujcie się na takie bardziej codzienne nagrywanie. Flaki z olejem. Nudy. Yeah. Tak będzie. Nasze życie nie jest jakieś ekscytujące. Jak będzie taka dłużej ładna pogoda, bo ostatnio padało, więc w wielu miejscach jest nadal wilgotno, ale mamy w planie wyjście na wodospad. Byliśmy już na wodospadzie ze znajomymi, ale nie braliśmy tam drona ani nic i późno też wyszliśmy, więc no się musieliśmy śpieszyć, żeby nas noc nie zastała. No i tutaj w okolicach jest też jakieś ruiny zamku, badała Magda. Mamy takich znajomych tutaj z Tatry. Podeślemy wam ich link do Instagrama. Tak. I właśnie oni tutaj kolejną zimę już spędzają i oni nam tutaj właśnie podpowiadają, co można zobaczyć, gdzie można iść, gdzie jest fajnie. Pomagają nam się tutaj odnaleźć i powiem wam, że to bardzo dużo zmienia, bo tak myślę, że gdybyśmy w Albanii też kogoś takiego mieli, to nam by się tam łatwiej było odnaleźć, bo nam sprzedają bardzo fajne... Gdzie się robi zakupy, gdzie jest sklep motoryzacyjny, gdzie jest sklep taki, gdzie kupić warzywa, gdzie chleb, a po Gdzie co, a czajnik. dlaczego, a gdzie. I po prostu ogarniają tak, jakby tu mieszkali normalnie cały rok. Także dlatego korzystamy z takiej pomocy. Muszę wam powiedzieć, że nam na Alei się bardzo dobrze mieszka. Głównie dlatego, że my nie stronimy od ludzi. Nam nie przeszkadza, że są kampery. No i jest też paru Polaków. Mamy Stasia, mamy właśnie Magdę z Tatry, jest Wojtek. Także jest fajnie, bo można się zawsze z kimś spotkać i posiedzieć, pogadać. I dobra, koniec tego gadania, bo takie gadanie to takie nudne, nie? Dobra, nara.